Czy wiesz, że są na rynku firmy, które każą ci płacić naprawdę dobre pieniądze za to, żebyś dostał produkty, które są darmowe? Albo jeszcze lepiej, są inne firmy, które każą ci zapłacić po to, żebyś miał możliwość płacenia im więcej. Brzmi dziwnie? Ciekawie? A być może chcesz sam mieć taką firmę? W takim razie zapraszam do cudownego świata wyczarowywania zysków z niczego. Na początek polski przykład, czyli firma Pure Beauty. I tu ważna sprawa, to co za chwilę Ci powiem, to są informacje z drugiej ręki, więc detale tego, jak ta firma może działać, mogą się troszkę różnić. Mimo to cały model biznesowy, który Ci opiszę, jest w 100% prawdziwy i działa. Pure Beauty na pierwszy rzut oka jest firmą kosmetyczną, która co miesiąc subskrypcyjnie wysyła swoim klientkom takie oto piękne opakowania pełne kosmetyków. Otwierając taką paczkę, klientki cieszą się, bo dostają doskonałe kosmetyki w bardzo dobrej cenie, dlatego że paczka kosztuje około 100 zł miesięcznie, natomiast wartość kosmetyków w środku jest dużo wyższa, potrafi być to 200, 300, nawet ponad 400 zł w paczce. Każdy kosmetyk przychodzi ze znaczkiem jakości Pure Beauty, więc wiadomo, że są to kosmetyki po prostu dobre. Dodatkowo do każdego pudełka Pure Beauty dołącza instrukcję, która opisuje dokładnie, czym jest każdy kosmetyk, jak go używać i jaki ma skład. Stąd mamy drugi dowód na to, że są dobrej jakości. Dzięki takim comiesięcznym paczkom klientki mogą cieszyć się, że cały czas trzymają rękę na pulsie, bo stale dostają nowości. Wiadomo, że są to te najlepsze, wyselekcjonowane przez zaufanego partnera. Dodatkowo jest to po prostu kupowanie na promocji, bo zawsze można kupić coś, co normalnie sklepowo kosztowałoby dużo, dużo więcej. A mamy tu jeszcze jedną, trochę hazardową korzyść. Kiedy klientka dostaje taką paczkę, nigdy nie wie, co jest w środku, dlatego otwieranie jej zawsze jest małą celebracją. Mówię z doświadczenia, bo gdy moja żona subskrybowała te pudełka, zawsze gdy dostawała nowe, mówiła: kochanie, przez kolejne pół godziny jestem tylko ja i Pure Beauty. A do tego te kosmetyki zawsze przychodziły w pięknych pudełkach tego rodzaju, które do dzisiaj zdobią mój dom, czy mi się to podoba, czy nie. Pewnie myślisz sobie: okej, Bartek, ale co jest w tym takiego dziwnego? To, że dają kosmetyki za połowę ceny, to pewnie kwestia tego, że są hurtownikami i dostają dużo niższe ceny niż rynkowe. Otóż nie. Pure Beauty dostaje te kosmetyki całkowicie za darmo. Może zrobić to dlatego, że Pure Beauty nie jest firmą kosmetyczną. Pure Beauty jest firmą marketingową, która sprzedaje dostęp do swojej bardzo wyselekcjonowanej i zaufanej społeczności. To firma marketingowa, której prawdziwym klientem docelowym są producenci kosmetyków, którzy chcą je zareklamować po raz pierwszy, albo po prostu zwiększyć sprzedaż czegoś, co po prostu sobie nie radzi. Postaw się teraz na miejscu takiego producenta kosmetyków. Wprowadzasz na rynek coś nowego i masz pewien budżet marketingowy, który wydajesz po to, żeby Twoje kosmetyki odniosły sukces. Możesz pójść tradycyjną ścieżką. Możesz zrobić sobie reklamę w jakimś czasopiśmie branżowym, w jakimś czasopiśmie dla gospodyń domowych. Możesz puścić reklamę na Facebooku albo cokolwiek innego. I oczywiście te rodzaje marketingu działają, ale to nie pozwoli Twoim klientkom dotknąć produktu. To sprawi tylko, że go zobaczą. Nikt nie gwarantuje, że po pójściu do sklepu wybiorą Twoją rzecz z półki, a nie konkurencji. Z drugiej strony możesz te same pieniądze wziąć z budżetu reklamowego i dać je do Pure Beauty. Co się wtedy dzieje? Kilka tysięcy Twoich idealnych klientek dostaje Twój produkt. Więcej, dostaje go z zaufanego źródła, dlatego że Pure Beauty szczyci się tym, że wysyła tylko kosmetyki dobrej jakości. Dzięki temu ich rekomendacja jest prawie tak dobra, jak rekomendacja dobrego znajomego. Więcej, dając pieniądze do Pure Beauty, nie tylko docierasz do idealnych klientek, dajesz im swój produkt, pozwalasz go przetestować przez kilka dni, tygodni, a jeżeli dajesz duże opakowanie, nawet miesięcy. Więc nie tylko opowiadasz o tym, że Twój produkt jest dobry, pozwalasz im to sprawdzić i poczuć różnicę między Tobą a Twoją konkurencją. Bardzo fajnym bonusem jest fakt, że kiedy Twoja klientka po raz pierwszy zobaczy Twój produkt, będzie miała cały czas w żyłach tę ekscytację wynikającą z otwierania hazardowego pudełka niespodzianki. Dzięki temu wszystkiemu klientka może zobaczyć Twój produkt, przetestować go i zobaczyć, że po prostu bez niego nie może żyć. Dzięki temu podejściu Pure Beauty zarabia 2 razy. Najpierw biorą kontrakt marketingowy od producenta kosmetyków, a potem biorą subskrypcję od swoich klientek. Zarabiają z obu stron. Mogą zrobić to dlatego, że nie są firmą kosmetyczną. Tak naprawdę są firmą oferującą usługi społecznościowe. Z jednej strony tworzą społeczność kobiet potrzebujących kosmetyki klasy premium, z drugiej strony zbierają kontakty do firm, które chcą rozwiązywać problemy tych klientek i dostarczać im produkty. A potem zostaje tylko połączenie jednych z drugim. Dlatego właśnie mówię, że Pure Beauty jest firmą społecznościowo-marketingową, bo oni tak naprawdę żyją z tego, że pobierają pieniądze za dostęp do społeczności. I oni nie są jedyni. Podam Ci teraz przykład, o którym pewnie słyszałeś. Porozmawiamy o naszym polskim mistrzu oszczędzania, Michale Szafrańskim. I bardzo ważna sprawa, nic z tego, co za chwilę powiem, nie jest po to, żeby krytykować Michała. Wręcz przeciwnie, myślę, że on robi bardzo dobrą robotę i jestem pełen podziwu dla jego biznesowej machiny, którą postawił dookoła swojego bloga. Więc Michał, robisz dobrą robotę.
Ale do rzeczy, jak to było z tym Michałem? Zaczął od budowania społeczności i zaufania. Przez wiele lat prowadził swojego bloga, jak oszczędzać pieniądze. Następnie zaczął udzielać wywiadów, pojawiać się w podcastach, potem prowadził własny i ostatecznie postanowił całą swoją wiedzę skondensować do książki Finansowy Ninja. Książka sprzedała się świetnie, ale okazało się, że trzeba czegoś jeszcze. I wtedy w głowie Michała urodził się pewien pomysł. Skoro mam społeczność, to dlaczego nie zrobić bez tego produktu społecznościowo-subskrypcyjnego? Tak właśnie powstał Klan Finansowych Ninja, czyli płatna społeczność skupiona dookoła Michała Szafrańskiego i wszystkiego, co robi w zakresie oszczędzania, zarabiania i finansów. Społeczność jest oczywiście płatna. W internecie nie ma szczegółowych danych na temat tego, jak wygląda to na tu i teraz. Natomiast w roku 2022 Michał chwalił się, że ma ponad 4,5 tysiąca finansowych ninjów. Dodatkowo w tamtym momencie każda jedna roczna subskrypcja kosztowała około 800 zł. Już to pozwala nam oszacować, że Michał na swojej współpracy zarabia rokrocznie okrągłe 3,5 miliona złotych za sam fakt, że stworzył tę społeczność. Ale po przykładzie Pure Beauty pewnie już wiesz, że to jest dopiero początek. Te 800 złotych to był tylko bilet wstępu do Luna Parku i Michał ze swoją monetyzacją klientów dopiero się rozkręca. Jak to możliwe? Otóż społeczność, którą Michał stworzył, po prostu ma bardzo rozległe finansowe potrzeby. Kiedy ktoś dołącza do klanu, może mieć po prostu potrzebę, żeby zrobić sobie budżet albo poczytać o tym, w jaki sposób może oszczędzić na wodzie tudzież prądzie. Ale po jakimś czasie trzeba założyć konto w banku, a potem trzeba otworzyć konto oszczędnościowe, no bo jak zaczynam oszczędzać, to gdzieś te pieniądze muszę trzymać. Po jakimś czasie robi się ich dużo, więc fajnie byłoby zainwestować, no ale z jakiego konta brokerskiego skorzystać? Po drodze może by kupić jakiś ETF, a na pewno trzeba będzie ubezpieczyć mieszkanie i samochód, prawda? Widzisz, w jaki sposób okazje do zarobienia mnożą się i mnożą? I zauważ, że każda z tych rzeczy to doskonała okazja do tego, żeby wejść w afiliację, czyli we współpracę z jakimś dostawcą, który ma daną potrzebę zaspokoić. I tutaj ważna sprawa, afiliacje mogą być dobre albo złe. Rynek jest pełen ludzi, którzy reklamują usługi firm, które są nieetyczne. Ale myślę, że ty i ja znamy Michała na tyle, że wiesz, że on po prostu robił to dobrze i w sposób etyczny. Omówmy to na przykładzie. Załóżmy, że Michał chce sprawdzić, kto jest najlepszym dostawcą ubezpieczeń samochodowych. Jak to Michał przeczy sobie cały internet, porównuje wszystkie oferty i ostatecznie znajduje tę jedną najlepszą. Dla uproszczenia powiedzmy, że jest tylko jedna. W takiej sytuacji Michał może skontaktować się z tą firmą ubezpieczeniową i powiedzieć: słuchajcie, mam 4,5 tysiąca osób, które słuchają tego, co mówię. Mogę im powiedzieć, żeby poszli do was. W zamian za to proszę was tylko o to, żebyście zeszli z ceny o 10% i drugie 10% dali mnie w ramach afiliacji. Jak to zrobicie, gwarantuję wam, że co najmniej kilkaset osób przyjdzie do was i będziecie mieli zastrzyk gotówki. Dobry deal, prawda? Z jednej strony Michał może zarobić, z drugiej strony firma cieszy się, że będzie miała duży zastrzyk klientów, no i oczywiście klienci cieszą się, bo mają z tego zniżkę. Ale jak to się ma dla Michała i jego zysków? Dla prostej matematyki załóżmy, że takie roczne ubezpieczenie samochodu kosztuje już po zniżce 1000 zł. W takiej sytuacji Michał pisze posta do swojej społeczności i mówi: ej, słuchajcie, to jest dobre ubezpieczenie, kupcie. Załóżmy, że 10% z tych ludzi kupi to ubezpieczenie, to będzie 450 osób, świetny wynik. Więc mnożymy wtedy 450 razy 1000 zł i liczymy z tego 10% marży Michała. Tym jednym postem Michał zarobił 45 tysięcy złotych. A jak rozmawialiśmy, okazję do takich afiliacji Michał ma pęczki. Puenta jest prosta. Kiedy posiadasz własną społeczność, możesz monetyzować ją na naprawdę wiele sposobów i możesz to robić w naprawdę etyczne sposoby, które sprawiają, że ci ludzie są szczęśliwi, że im pomagasz. Ale niestety monetyzacja społeczności miewa także swoje ciemne strony. I tutaj bardzo dobrym tego przykładem są gry komputerowe. Tutaj niestety negatywnych przykładów jest bardzo wiele. Sama firma Ubisoft popełniła ostatnio tak dużo grzechów i niefajnych rzeczy względem swoich klientów, że wystarczyłoby tego na całą gigantyczną książkę. Ja natomiast skupię się na firmie, która nie jest najgorsza. Za to ja mam z nią bardzo bliską relację, bo od wielu lat jestem lojalnym klientem, mimo tego, że momentami chce mi się z tego powodu płakać. Mianowicie opowiem o firmie Paradox Interactive. Paradox to firma, która robi gry strategiczne. Natomiast ich model biznesowy jest troszkę inny. Mianowicie wypuszczają raz na jakiś czas grę, która jest fundamentem i która będzie rozwijana przez kolejne lata, a momentami nawet powyżej dekady. Więc kupując taką grę w momencie wydania, wiesz, że ona będzie bardzo mocno rozwijana i że będzie miała dostarczane bardzo dużo dodatkowej zawartości. Niestety w przypadku Paradoxu ta dodatkowa zawartość potrafi kosztować prawie tyle samo, co nowa gra. A pomyśl sobie teraz, że niektóre z ich gier są produkowane przez dekadę, w związku z czym ilość tych dodatków bardzo, bardzo rośnie.
Jak bardzo źle potrafi to być? Kupując grę Paradoxu wykładasz na start około 100 zł, natomiast dodatki, które wydają, potrafią kosztować od 10 do nawet 100 zł. I teraz wyobraź sobie, że chcesz kupić grę, którą Paradox wydał 10 lat temu. Tak jak ja chciałem kupić grę Europa Universalis 4. Samą podstawkę można kupić za około 100 zł. Natomiast jeżeli chcesz kupić wszystko razem z dodatkami, będzie kosztowało Cię to, uwaga, ponad 1600 zł. Nigdy nie kupiłem tej gry. Z tego powodu podejście Paradoxu jest bardzo mocno krytykowane, bo z jednej strony gracze, którzy są lojalnymi graczami, cały czas muszą płacić i to bardzo duże pieniądze. Z drugiej strony Paradox traci nowych graczy takich jak ja, którzy chcieliby dołączyć, ale nie chcą zapłacić 1500 zł za jedną grę. Ale przejdźmy do jaśniejszych przykładów, bo nie wiem czy wiesz, ale są firmy, które są gotowe dawać swoje produkty i usługi, czasem nawet bardzo drogie, całkowicie za darmo, tylko po to, żeby wejść w relację z klientem i zarabiać w zupełnie inny sposób. Podam Ci tutaj dwa przykłady, a zaczniemy od firmy Xerox. Xerox produkuje drukarki do firm. Ich sprzęt można kupić zarówno w cenie 2000 zł, jak i w cenie 80 000 zł. Wszystko zależy od tego, jaki produkt, w jakim modelu kupisz. Xerox rozwijał się całkiem dobrze, ale w pewnym momencie zauważył, że jest problem. Dlatego, że czasem zdarzało się, że handlowiec jechał do klienta, który nawet chciał kupić drukarkę Xeroxa, bo wiedział, że jest najlepsza i całkowicie bezkonkurencyjna, ale po prostu nie miał tyle gotówki. W końcu wyłożenie 60 000 zł na raz to jest spory wydatek. I wtedy Xerox stwierdził, że zamiast drukarek będzie dostarczał swoim klientom druk. Co to znaczy? Dokładnie to, co słyszałeś. Xerox przychodził do Ciebie jako do klienta i mówił: słuchaj, ja Ci dam drukarkę za darmo. Nie musisz mi za nią płacić. Jeżeli będzie brakowało tuszu, ja dowiozę, będę pilnował, żeby zawsze było dużo. Tak samo kartek. A jeżeli nie daj Boże się zepsuje, ja sam wyślę technika, żeby naprawił drukarkę w ciągu 24 godzin. Będziesz całkowicie bezpieczny. I nie musisz wykładać pieniędzy z góry. Bardzo dobry deal, prawda? Więc na czym zarabiał Xerox? Sprawa jest prosta. Zarabiał na druku. Do drukarki był dołączony licznik, który sprawdzał, ile kartek i jakiego rodzaju wydrukowałeś w danym miesiącu. Na koniec miesiącu przychodziła faktura, którą po prostu opłacałeś. Jeżeli w danym miesiącu wydrukowałeś 2000 kartek, no to płacisz za 2000. A jeżeli wydrukowałeś 100 000, to płacisz za 100 000. Prawda, że uczciwy biznes? Dzięki temu podejściu Xerox całkowicie zdominował rynek. Ale mam dla Ciebie na dzisiaj jeszcze jeden, myślę, całkiem uroczy przykład dobrego modelu biznesowego. Jest nim nikt inny jak WinRAR. Używa go praktycznie cały świat. Jestem pewien, że kiedy Ty po raz pierwszy musiałeś rozpakować plik typu zip, to albo znajomy, albo wujek Google powiedział Ci, że warto pobrać WinRARa. I oczywiście, teoretycznie pobierając WinRARa z internetu, pobierało się tylko wersję testową, która trwa 40 dni. Po 40 dniach od zakupu, przy następnym odpaleniu programu, odpala się okienko mówiące: słuchaj, trial się skończył, kup program albo go odinstaluj. Bardzo uprzejma prośba, prawda? Tym bardziej, że można ją całkowicie zignorować. Wystarczy kliknąć X i program działał dalej. I bądźmy szczerzy, każdy z nas to robił. Każdy ignorował te prośby. Każdy to robił, każdy to robi i każdy robić to będzie. Internet jest pełen memów i śmieszków, że albo WinRAR w ogóle nie potrafi w biznes, albo że wręcz przeciwnie, to nigdy nie miał być biznes, bo to jest sposób Boga na to, żeby sprawdzić, kto jest dobrym człowiekiem. Po śmierci stajemy przed bramą niebios i jest ostateczny test. Pytanie, czy kupiłeś własną licencję WinRARa? Jak tak, to wchodzisz do nieba, jak nie, spadasz dużo niżej. Sprawa jest na tyle powszechna, że sam WinRAR się z tego śmieje. Publikuje takie memy na swoim fanpage'u, a do tego regularnie wrzuca podziękowania konkretnym osobom, które kupiły swoją licencję, tym samym pokazując, że kupują go pojedyncze osoby. Więc jak to możliwe, że WinRAR przez tyle lat istnieje, mimo tego, że nikt go nie kupuje? No bo słuchaj, właśnie o to chodzi, żeby nikt go nie kupował. Dzięki takiemu podejściu, które pozwala legalnie piracić program, WinRAR całkowicie zdominował rynek. Wszyscy z niego korzystają. Dzięki temu, kiedy WinRAR idzie do korporacji, wchodzi tam jak prawdziwy mafiozo. Dzięki podejściu pozwalającym na legalne piracenie programu, WinRAR całkowicie uzależnił od Ciebie cały rynek. Pomyśl, że ich klientem nie jest klient indywidualny, tylko korporacje. I do takich firm WinRAR ma po prostu ofertę nie do odrzucenia. Bo kiedy korporacja chce zatrudnić nowych pracowników, oni od lat korzystają już z WinRARa. Potrafią korzystać z tego oprogramowania. Dlatego nawet jeżeli istnieje tańsza alternatywa do WinRARa, korporacje jej nie kupują, bo po co przeszkalać pracowników w nowym programie, skoro można trzymać się tego, co oni już i tak doskonale znają. Korporacjom nie opłaca się kupować czegoś innego. Dlatego właśnie kiedy WinRAR idzie na negocjacje z korporacją, wchodzi tam jak mafijny boss. Nie ma tam pytań czy, pytanie tylko ile i za ile.
WinRAR pięknie pokazuje, że posiadanie szerokiej społeczności, szerokich zasięgów pozwala Ci kształtować rynek, a jeżeli jesteś wystarczająco duży, możesz nawet dyktować własne warunki. Też możesz tak zrobić. Wystarczy, że zaczniesz myśleć o budowaniu społeczności jako o tworzeniu własnego produktu, który będziesz mógł sprzedawać innym, tudzież jak w przypadku Xeroxa, którą będziesz w stanie obsługiwać samodzielnie. I nie chodzi tutaj o to, żeby traktować ludzi przedmiotowo, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żebyś znalazł grupę ludzi, których poznasz lepiej niż oni sami. Zrozumiesz ich potrzeby, pomożesz im je zaspokoić. Albo samodzielnie, albo znajdując inną firmę, która zrobi to w Twoim imieniu. I jeżeli zrobisz to dobrze, obie strony będą szczęśliwe. Firmy, bo będą miały nowych klientów, Twoja społeczność, bo jej potrzeby będą zaspokojone, a Ty będziesz zadowolony, bo kasa będzie się zgadzać. I tego Ci właśnie życzę, żeby kasa w Twoim biznesie się zgadzała.